Adam w nowym odcinku Hello Cloud w moim home office. A ty gdzie jesteś? Dzień dobry, Magdo. Jestem akurat nie w home office, jestem w office. Przyzwyczaiłem się do tego miejsca i spokojnie, można powiedzieć, w bezpiecznych warunkach pracuję. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Spotykamy się w bardzo trudnym momencie, w momencie, kiedy właściwie wszystko wokół jest jednym wielkim kryzysem. I ty, jako CIO, w tym kryzysie masz dużą odpowiedzialność i dużą rolę do udźwignięcia, więc może na początek zapytam cię, jak to się stało, że jesteś CIO, jak wyglądała twoja droga? To jest długa droga i bardzo często to jest trochę przypadku, trochę szczęścia, trochę pogmatwania losu. Natomiast moja droga zaczęła się od tego, że oczywiście miałem pierwszy komputer w wieku 7 lat i jak gdzieś od tamtego czasu było to zamiłowanie. Później przez jakiś czas byłem żołnierzem, dokładnie oficerem. Natomiast to zamiłowanie było na tyle silne, że jednak pasja w tworzeniu czegoś właśnie w tym świecie wirtualnym była tak duża, że wybrałem tą ścieżkę jednak takiej kariery technicznej. No i przez lata po prostu konsekwentnie do tego dążyłem, tak? Sprawiało mi to przyjemność. Widziałem, że te ostatnie, szczególnie te 15-18 lat, to są lata, w których naprawdę bardzo dużo się działo. I przede wszystkim, jeżeli nie lubisz nudy, nie lubisz siedzieć i odcinać kuponów, no to był taki świetny okres do tego, żeby zrobić raz, że parę fajnych rzeczy, drugi raz, żeby jakby widzieć, że i nabierać doświadczenia, robiąc te ciekawe projekty, bardzo często też międzynarodowe, z ludźmi z całego świata. No i dzięki temu, budując to doświadczenie, wiedzę, naturalnie jakby wchodzisz na obszary, które dają ci szansę robić jeszcze więcej, prawda? Czy dają ci tę perspektywę i dają ci te możliwości. No i jeżeli tylko chcesz skorzystać z tych możliwości i jakby wykorzystać szansę, no to wtedy się dochodzi do miejsca, gdzie te możliwości są naprawdę duże. I między innymi dlatego też rozmawiamy, bo dzięki właśnie tym szansom, możliwościom i chęci udało się zrobić też bardzo fajny, duży wspólny projekt. Pierwszy, ale nie ostatni. To wiesz, ja jeszcze Cię dopytam o to, bo to jest dość ciekawe, ponieważ mówisz o pasji do technologii, mówisz o tym, że fascynują Cię nowe rzeczy, a reprezentujesz tutaj najstarszy, ponad już stuletni, bardzo w pewnie percepcji wielu osób tradycyjny bank. Więc czy to w ogóle jest możliwe, żeby pracować w takiej instytucji i zajmować się właśnie technologiami, nowymi rzeczami innowacyjnymi? Jakbyś troszkę właśnie o tym opowiedział. Jak się patrzy na banki w taki sposób tradycyjny, może się wydawać mało prawdopodobne, czy tam mało ciekawe albo mało atrakcyjne. Natomiast moja kariera zawodowa zaczęła się w banku PKO SA. To był jeszcze część grupy UniCredit. I w tamtym okresie, ten początek lat 2000, to był taki okres, gdzie ta technologia była bardzo mocno wchodziła w obszar bankowości i zmieniała de facto bankowość. I w Polsce było o tyle fajnie, że po pierwsze dużo takich było projektów, właśnie akurat jeżeli patrzymy właśnie na grupę UniCredit, no to bardzo mocno inwestowała oczywiście w ten region, tutaj szczególnie w Polsce. Było sporo konsultantów, takich, których można powiedzieć o doświadczeniu międzynarodowym, kilka firm konsultingowych z pierwszej piątki. I te projekty były rozległe. To były projekty nie lokalne, tylko były projekty rozległe, bardzo często na całą grupę. Zbierało się doświadczenia z całego świata. I to było taki moment, kiedy ten sektor bankowy, on się bardzo mocno rozpędzał. Nie miał tego długu technologicznego, który miały banki można powiedzieć tradycyjne w Europie Zachodniej. I zrobiliśmy tak zwany ten leapfrog technologiczny. I to chyba właśnie było takim podstawowym, głównym, można powiedzieć, motorem do, do, do zainteresowania i można powiedzieć,
uświadomienia sobie, że w bankowości można zrobić naprawdę ciekawe projekty, chyba jeden z najbardziej innowacyjnych na polskim rynku, prawda? I to w dużej mierze mnie trzymało właśnie. To jest ta możliwość realizacji właśnie takich projektów, które w sektorze finansowym, którym doskonale wiesz, sektor finansowy polski jest najbardziej rozwiniętym, można powiedzieć, technologicznie i jest taką, można powiedzieć, forpocztą, można powiedzieć, zmian, które później są konsumowane przez pozostałe gałęzie gospodarki. No i to chyba to powoduje, że też poza tym ma największy zasięg i największe pieniądze, prawda? No bo projekty, jakie się robi, jaka skala jest projektów w bankowości, jest jedną chyba z największych w Polsce, a PKO Bank Polski jest naszym największym bankiem. Jest bankiem, który przez te ostatnie 10 lat właśnie zrobił bardzo dużą zmianę, duży skok technologiczny i to dzięki właśnie takiemu podejściu ludzi, którzy odważnych, którzy właśnie chcieli wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i zmieniać, można powiedzieć, cały sektor bankowy właśnie poprzez rozwój największego banku w Polsce. No i to chyba się udało, prawda? No bo teraz obserwujemy PKO jako szczególnie osoby, które są w tej branży bankowej, w branży technologicznej, postrzegają no PKO jako jako jedną z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw i chyba to powoduje, że warto tutaj pracować. Tak, chyba właśnie ukazała się, widziałam książka prezesa Jagieły, tak, od skarbonki do chmury. I to niesamowite, jak zmienia się myślenie o infrastrukturze w kontekście bankowości. Powiedz właśnie, czy da się w ogóle myśleć o strategii banku dzisiaj w oderwaniu od technologii? To jest tak, że nawet to już nie mówi się o infrastrukturze, bo wcześniej chmura była postrzegana taki właśnie buzzword, że to jest infrastruktura na wynajem, prawda, tak bardzo w sposób prosty. Natomiast od skarbonki do chmury książka opisuje przede wszystkim transformację. To jest transformację banku nie tylko z punktu widzenia jakby samej technologii, ale też z punktu widzenia myślenia o tym, jak się w dzisiejszych czasach tworzy rozwiązania biznesowe przede wszystkim dla klientów końcowych, jak to robić w sposób, można powiedzieć, najbardziej innowacyjny i aktualny z punktu widzenia rynku i możliwości. I oczywiście teraz myślenie o strategii banku, nie myśli się w ten sposób, że to jest strategia, że zróbmy chmurę, prawda? Tu przez cały czas jest przede wszystkim ta świadomość i myślenie do tego, że konkurujemy ze światem nie tylko bankowym, tylko też technologicznym. Ten świat technologiczny działa w oparciu o najnowszą technologię, i przede wszystkim chmurę, prawda? Natomiast jakby samą strategię budujemy właśnie myśląc o kliencie, myśląc o tym, że najważniejsza wartość dla nas, dla banku, ale przede wszystkim dla naszych klientów, to jest zbudować takie rozwiązania i takie produkty, żeby one przyciągały i z których nasi klienci będą jak najczęściej korzystać, bo wierzymy, że ta bezpośrednia relacja z klientem, czyli jeżeli ten czas, który klient spędza bezpośrednio w tym świecie wirtualnym, jeżeli będzie spędzał z bankiem, a nie z jakimś pośredniczącym między bankiem a klientem, innym podmiotem czy fintechem, to jest jakby coś, co da wartość przede wszystkim dla klienta, znaczy musi dać wartość dla klienta, ale musi i wtedy pozwoli budować wartość też organizacji. No i to, co jakby jest kluczowe, to właśnie w tej strategii, to jest myślenie o tym, że już nie mamy ograniczeń. Nie mamy ograniczeń, bo ta część, jakby ta chmurowa, ta infrastruktura jest elementem takim enablerem, o których już nie mówimy, że nie możemy czegoś zrobić, bo to są rozwiązania w chmurze, one są niedostępne, regulator nam ogranicza, prawda, prawo nam ogranicza lub inne aspekty
właśnie wymaga z punktu widzenia bezpieczeństwa. Mówimy tylko, że są takie lub inne rozwiązania biznesowe, które nam pozwalają utrzymać tę relację z klientem, a chmura jest trochę w tle. Ostatnio miałem taki fajny przykład. Robimy taki duży przetarg na system kampanijny, a się okazało, że oprócz tego oczywiście weryfikacji tych rozwiązań, które są na świecie dostępne, okazało się, że jeden z departamentów naszych biznesowych w międzyczasie zupełnie w sposób sobie, można powiedzieć, taki właściwy, testując różnego pomysły, rozwiązania, między innymi też jeden z pomysłów chmurowych, praktycznie wybrał rozwiązanie, które w sposób takiego prób i błędów, takiej na zasadzie R&D, które my wybieramy w sposób taki tradycyjny. I to jest taki fajny przykład tego, że nagle biznes, korzystając właśnie z tych elementów chmurowych, ale też jakby tego zmiany tego mindsetu, w dużo prostszy sposób może testować pewne rozwiązania, które są z dnia na dzień dostępne, gdzie wcześniej w sposób tradycyjny, można powiedzieć, wybieraliśmy bardzo często poprzez długie procesy i procesy, które no nie zawsze, można powiedzieć, jakby były na tyle elastyczne, żeby szybko dostarczać tą wartość dla klienta. Także zmiana jest w pewnego rodzaju myśleniu o tym, co można, a nie o tym, czy chmura jest dostępna, czy nie. Dopytam Cię o to, Adam, bo to jest tak, że naprawdę w ciągu ostatnich 2 lat, myślę, PKO BP tutaj w polskim środowisku finansowym z takiego właśnie tradycyjnego, stabilnego banku stało się role modelem w adopcji nowych technologii i za tym stoi dość kompleksowy projekt Road to Cloud, który chyba będzie właśnie na konferencjach finansowych na całym świecie w najbliższym czasie jednym z punktów programu. Gdybyś miał powiedzieć właśnie, jakie były takie kluczowe czynniki sukcesu? Co spowodowało, że to Road to Cloud tak Was mocno i szybko popchnęło do przodu? Czy pierwsza rzecz to, Magda, znajomość z Tobą, prawda? To jest jedna z rzeczy, która jakby popchnęła, można powiedzieć, świat bankowości w świat chmury. Druga rzecz oczywiście znajomość z swoją konkurencją, bo to jest zawsze też coś, co jest dobre, czyli konkurencja na rynku powoduje, że obu stronom zależy i mają pewne naturalne element takiej rywalizacji. Natomiast to, co my z naszego punktu widzenia, jakby bazując właśnie na tych relacjach z największymi partnerami na świecie w zakresie chmurowych, chcieliśmy zwyczajnie zobaczyć, dzięki temu, jakie są już doświadczenia na rynku, można powiedzieć, w innych dużych organizacjach finansowych na świecie i co się udało, taki best practice, a co nie. Zrobiliśmy taki, wspólnie z Boston Consulting Group, zrobiliśmy taki właśnie projekt budowania strategii Road to Cloud i przejrzeliśmy kilkadziesiąt banków na całym świecie i spytaliśmy ich o ich doświadczenia. I dzięki temu, wybierając te takie najlepsze rozwiązania, najlepsze doświadczenia, najlepsze wdrożenia, zbudowaliśmy właśnie taki program trzyletniego strategicznego dojścia do takiej maksymalnej efektywności, tej konsumpcji tych możliwości wykorzystania chmury. I to daje taki dobry definicję tego, co my chcemy osiągnąć i gdzie chcemy być w tym okresie właśnie 2-3 lat, ponieważ to też jakby łatwiej się rozmawia z kolegami z zarządu, bo wejście do chmury jakby w tym pierwszym momencie, tym takim bardzo, bardzo krótkim, patrząc, jaki jest ten element pewnej integracji, budowania fundamentów, zabezpieczenia tej całej relacji, on niestety jest kosztowny, tak? Trzeba zapłacić pewnego rodzaju tak zwane frycowe za ten pierwszy krok. Natomiast później konsumpcja w kolejnych obszarach biznesowych jest już dużo tańsza i dużo prostsza, prawda? Trzeba też zapłacić, pamiętajcie, że trzeba zapłacić za tak zwaną edukację, prawda? Przede wszystkim edukację. Trzeba uświadomić z jednej strony biznes, jakie są możliwości, ale z drugiej strony wyedukować, można powiedzieć, w nowych rozwiązaniach IT. I to jest jakby ten element takiej bariery wejścia. Mając taką strategię właśnie zbudowaną przez 3 lata, wiedząc, że ten pierwszy
okres jest takim okresem rozruchowym, jest okresem inwestycji, budowania kompetencji, budowania pewnego rodzaju backlogu możliwości, to jest taki czas, można powiedzieć, taka strategia, ona daje obraz i wtedy dużo łatwiej przekonać kolegów z zarządu, przekonać pozostałych też, można powiedzieć, decydentów biznesowych, tak, do tego, że to jest przyszłość i z tego rzeczywiście będą korzyści w długookresowym terminie, w okresie. No i to się nam udało, prawda? To jest jakby przeszliśmy ten pierwszy element. Mamy teraz kilka istotnych już wdrożeń rozwiązań chmurowych, szczególnie w tym okresie pandemii było to bardzo pomocne, a w przyszłym roku to zakładamy wysyp dosłownie implementacji już konkretnych rozwiązań w oparciu o chmurę publiczną, ale też chmurę taką naszą, tą lokalną, po to zacznie być ten rok takiej konsumpcji. I cieszę się, mam nadzieję, że oczywiście, że to się uda i wydaje mi się, że to jest taka dobra rada dla innych kolegów czy koleżanek w dużych organizacji, że warto zrobić ten taki element dobrego planu i takiego holistycznego podejścia do tego, gdzie chcemy być za 2-3 lata, a wtedy wyjdzie nam, jak skorzystać właśnie z tych technologii i rozwiązań chmurowych. To jeszcze dopytam Cię tutaj właśnie o dwie rzeczy, bo dużo jest teraz chęci do chmury i rozmawiam często z CIOs, którzy naprawdę są zdecydowani, a sytuacja wręcz to wymusza, ale mówią: nie mam tych kompetencji, nie mam skąd ich wziąć. Ogłaszam nieustająco, że zatrudnię cloud architektów i niestety nie mam kogo zatrudnić. W Twoim zespole jest już kilkuset ekspertów, którzy intensywnie uczą się technologii chmurowych. Jak to zrobiłeś? Jak zmotywowałeś zespół do tego, żeby podjąć wysiłek uczenia się zupełnie nowych rzeczy? Ja myślę, że ta motywacja nie jest akurat taka trudna do wydobycia, ponieważ no ten świat mocno przyspieszał i to widać, przyspiesza przez ostatnie lata. Widać, że ten czas, kiedy to, co się nauczyliśmy, jest potrzebne, to się skraca. I szczególnie w tym obszarze takim technologicznym to jest pełna świadomość tego, że to, co robimy dzisiaj, to za 5 lat niekoniecznie będzie czymś, co jest na rynku pożądane. I ja zawsze powtarzam właśnie swoim koleżankom i kolegom, że w przypadku taki wybraliśmy zawód, taką wybraliśmy swoją rolę, że musimy się przez całe życie uczyć, prawda? I tutaj nie było jakby takiej specjalnej dyskusji, czy trzeba, nie trzeba, wręcz przeciwnie. Zauważyłem, że jest taki głód czegoś, co się pojawia nowego, szczególnie jak widać, że ten trend jest zbudowany, że widać, że to wcześniej to była kwestia takiego mitycznego buzzwordu, chmura i tak dalej. Nagle się okazuje, że to są konkretne rozwiązania i dzięki właśnie takim programom wspólnym, które między innymi właśnie Magda z Tobą i z Twoją firmą, możemy tą edukację właśnie w ramach takich organizacji przeprowadzić. I to jest fajne, że te zespoły właśnie przybudując tą strategię, zakładając oczywiście, że chcemy wyedukować, podnieść kwalifikacje, podnieść kompetencje, bardzo często też zmienić kompetencje w konkretnych dziedzinach. Widać, że te zespoły przede wszystkim wiedzą, że jak to jest ustrukturyzowane, to ludzie chcą to robić po prostu. I jakby nie ma wtedy tego problemu z motywacją. I dlatego uważam, że jak się dobrze to zaplanuje i pokaże się, że to jest tak zwane droga, która nie ma odwrotu, to ta motywacja nie jest jakaś specjalnie mocno potrzebna w sensie do jej wydobycia. Także teraz w ramach technologii Google'owej mamy przeszkolonych ponad 260 osób. To jest jednak bardzo duża grupa kompetentnych specjalistów w tej dziedzinie, a w ogóle w ramach tego programu naszego 3-letniego chcemy, żeby w banku było przeszkolone prawie 1600 osób z rozwiązań chmurowych. Także ten shift jest bardzo duży, prawda? I to, co jest fajne, widać, że ja jeszcze też powtarzam, że
są pewnego rodzaju takie strachy, że chmura pozbawi pewnego rodzaju miejsc pracy i że pewne automatyczne procesy takie powoływania środowisk czy tworzenia uproszczonych, że one powodują, że będzie redukcja, można powiedzieć, obszaru IT. Ja zawsze powtarzam, że 10 lat temu, jak zaczynałem pracę w PKO Banku Polskim, IT organizacja była około 700, może 800 osób, prawda, licząc wszystkie gdzieś tam zespoły. Teraz ma 1700. I to jest tylko takich pracowników zatrudnionych w banku, już nie licząc na innych różnych kontraktach. I to pokazuje, że przez te 10 lat pojawiło się tyle nowych rozwiązań, tyle nowych kanałów, że ten głód jednak tych osób, które są kompetentne w dziedzinach, będzie zawsze duży. I patrząc na to, że jak będziemy przez najbliższe 5-10 lat, teraz na przykład pojawia się taki kanał sztuczna inteligencja, prawda, zastosowanie w bankowości, różnego rodzaju nasze chatboty, Talk2Eco, które też prowadzą rozmowy windykacyjne, wrzucamy na contact center. To są zespoły, które powstają praktycznie od zera i tam jest już kilkanaście, jest prawie 30 osób. ICO przecież jeszcze 7 lat temu, nasza bankowość mobilna, miała 0 osób, jeżeli chodzi o rozwój. Teraz to już też jest kilkaset osób. W związku z tym to są pojawiające się coraz to nowe kanały, nowe rozwiązania, które trzeba rozwijać, w sensie planować, projektować, utrzymywać i w związku z tym ta praca będzie zawsze, można powiedzieć, potrzebna. Zapytam Cię też o wątek, który już poruszyłeś. Wczoraj widziałam najnowsze badania McKinsey'a. No ciągle jednak to jest tak, że tylko 6% dużych organizacji w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych, co oznacza, że większość Twoich kolegów cały czas Cloud Transformation ma na slajdach. Jak patrzysz teraz wstecz na ostatnie miesiące, zrobiłbyś coś inaczej? Masz jakieś takie rady, od czego zacząć, żeby to szybciej poszło do przodu? Takie dwie rzeczy. Pierwsze to jest to, że ta technologia zaczyna być bardziej przystępna. Jest bardziej zrozumiała, jest łatwiejsza. Ponieważ rozmawiamy przez pryzmat pewnego rodzaju, oczywiście mówię o tym poziomie już najwyższym, tego tak zwany system as a service, czy application as a service. To są tam, gdzie już jest konkretne wartości biznesowe. Bo tam dostęp do tych rozwiązań jest już naprawdę prosty. I to jest jedna rzecz, właśnie to, że jest to zrozumienie, jest łatwiejsze. Oczywiście ta bariera wejścia jest w związku z tym też jest krótsza, czy mniejsza. Druga rzecz to jest to, co wspomniałem właśnie z tym takim przykładowym projektem, który robiliśmy z analityki. To jest to, że biznes rzeczywiście może teraz próbkować sobie te rzeczy i ma namacalnie sprawdzać, czy to działa. I tak jak patrzę u siebie w organizacji, gdzie mam kolegów z obszaru właśnie czy strategii, produktów, sprzedaży, kanałów mobilnych, czy też tej części bezpośredniej obsługi sieci naziemnej naszej, to widzę to, że jest taki entuzjazm, że mogą to sprawdzić, tu popróbować, że wykorzystać konkretne rozwiązania. Nasi analitycy, prawda, tam z dnia na dzień po prostu modelują nowe właśnie oparciu o machine learning, budują automatycznie modele, prawda, i jakby weryfikują z obecnymi istniejącymi, które mamy w banku. W związku z tym jest generalnie bariera wejścia, łatwość, tak jak wszędzie jest, tak jak frictionless, tak? Czyli czym bardziej to jest zrozumiałe, czym łatwiej z tego można skorzystać, tym bardziej jest dostępne i z większą satysfakcją biznes do tego podchodzi. Adam, bardzo Ci dziękuję. Z tego, co wnioskuję z naszej rozmowy, to dopiero początek, ale wielkie przyspieszenie jest przed nami i to, że jest łatwiej, że jest szybciej, że można testować i szybciej weryfikować swoje pomysły, rodzi duże możliwości i dla Twojego banku, i dla tych, którzy podobnie jak Twój bank pójdą szybciej w stronę transformacji chmurowych. Bardzo dziękuję, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem i bardzo dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami w chmurze. Dzięki, do usłyszenia.